Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję niesamowitego sprzętu, jeśli chodzi o gry wyścigowe. Będzie to kierownica od marki Turtle Beach. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Turtle Beach Velocity One Race KD3. Tak brzmi pełna nazwa najlepszej kierownicy, jaką miałem okazję testować do tej pory. Prawdę mówiąc, wszystkie wcześniej testowane kierownice były prostymi konstrukcjami, będącymi emulacją pada i nie posiadały żadnego zaawansowanego systemu oddającego warunki na drodze. Jedynie dostępne były silniczki wibracyjne, ale bez systemu force feedback. Co prawda te konstrukcje były sporo tańsze, ale dzisiaj testowany sprzęt to kierownica z prawdziwego zdarzenia. Na początek montaż. Jest on dość prosty i przygotowanie sprzętu oraz podłączenie wszystkich kabelków ogarniemy w kilka minut. Korpus kierownicy jest ciężki, ponieważ w nim znajduje się silnik zapewniający silne oddziaływania na poziomie 3,2 Nm. Technologia nazwana przez producenta K-Drive to jest tak zwany Direct Drive, czyli bezpośrednie przełożenie tego, co się dzieje w grze, na kierownicę. Na korpusie znajdziemy wyświetlacz z bogatym menu. Możemy tutaj przede wszystkim wybrać platformę. Kierownica działa z PC-tami oraz Xboxami. Możemy wyregulować siłę działania systemu K-Drive, czułość hamulca i gazu, czy nawet zmienić kolor i efekt podświetlenia, co jest jeszcze niezwykle ważne. Na kierownicy regulujemy zakres obrotu, który może być ustawiony od 90 stopni aż do 2600 stopni. Daje nam to niesamowite pole do popisu, ponieważ tą kierownicę przystosujemy do dosłownie każdej gry. Wyższe zakresy przydadzą się do gier typu Euro Truck Simulator 2, a mniejsze na przykład do testowanej właśnie gry Forza Horizon 6, gdzie system K-Drive sprawdzał się fenomenalnie. Oczywiście nie jestem aż tak złym graczem, jeśli chodzi o gry wyścigowe i specjalnie wjeżdżałem w przeszkody, żeby pokazać zachowanie systemu sprzężenia zwrotnego. Na kierownicy czuć także chociażby szarpnięcia i wibracje podczas kontaktu z przeszkodami czy nagłego hamowania, także używania hamulca ręcznego, a także wyraźny opór, np. kiedy próbujemy mocniej skręcić kierownicą przy wysokiej prędkości. Komunikacja z grami jest natychmiastowa i nie zauważyłem praktycznie żadnych opóźnień pomiędzy ruchami kierownicy a tym, co działo się w grze. Ustawienia możemy zapisać dla kilku różnych profili i się między nimi swobodnie przełączać. Jeśli jest to Wasza pierwsza styczność z kierownicą, z takim systemem, zalecam na początku obniżenie siły mechanizmu do 50% i przyzwyczajenie się do działania kierownicy. Natomiast nie mam za bardzo z czym porównać testowanego dzisiaj systemu, ponieważ jest to pierwsza tego typu kierownica, ale porównując z tanimi kierownicami symulującymi kontroler od Xboxa, przepaść w jakości działania jest ogromna. Na korpusie znajdziemy czerwony przycisk, który w razie potrzeby awaryjnie wyłącza całą kierownicę. Możemy wyregulować także kąt nachylenia korpusu. Sama kierownica jest spora, średnica to prawie 12 cali. Wykończona jest materiałami świetnej jakości. Oczywiście nie zabrakło wielu konfigurowalnych przycisków i magnetycznych łopatek do zmiany biegów, które są w całości metalowe. Podstawa z gazem i hamulcem jest dość duża, ale lubi przesuwać się po podłodze. Ponieważ hamulec działa z dość dużym oporem, dlatego moim zdaniem ten zestaw sprawdzi się najlepiej na dedykowanym stojaku do kierownicy. Oczywiście zestaw jest przystosowany do takiego montażu i w opakowaniu znajdziemy także niezbędne śrubki. Gaz wciska się nieco lżej, ale w obu przypadkach czujemy solidny opór. Poszczególne elementy podstawy wykonane są z materiałów wysokiej jakości i posiadają również metalowe części. Dodatkowo możemy skorzystać także z oprogramowania do konfiguracji kierownicy, a zestaw opcjonalnie możemy rozbudować o dedykowaną skrzynię biegów. Natomiast przy okazji recenzji kierownicy warto wspomnieć o jeszcze jednym udogodnieniu, czyli dźwigni hamulca ręcznego polskiej produkcji od marki X4 Race. Kiedyś recenzowałem dla Was te gadżety i równie dobrze można z nich skorzystać do kierownicy Turtle Beach, dzięki czemu możecie mieć lepsze wrażenia z gry i dynamicznie driftować. Posłuchajcie jeszcze, jak kierownica mniej więcej brzmi podczas korzystania z systemu K-Drive. Ze swojej strony kierownicę mogę polecić. Nie jest to zabawka ani pseudokierownica, będąca emulatorem kontrolera, lecz produkt dla bardziej wymagających graczy, podczas używania którego
możemy poczuć prawdziwą przyjemność z jazdy. Ok, podsumowując, jest to najlepsza kierownica, z jaką miałem styczność. Czy coś lepszego się jeszcze pojawi? Być może, ponieważ istnieją kierownice jeszcze bardziej zaawansowane, natomiast system K-Drive robi tutaj robotę i są to odczucia na zupełnie innym poziomie niż przy kierownicy, która ma tylko jakieś silniczki wibracyjne. Tutaj naprawdę tą grę można poczuć. Tak więc ze swojej strony polecam. Ceny macie w linkach w opisie filmu, także promocje. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.